widzicie to za mną. Jest taki huragan, że po prostu szok. Utknęliśmy na wyspie Kaja Kolker. Nie Kaja Kolker. Kikoker. Ja nawet nie umiem tego wypowiedzieć. Kikoker. Kolker. Prawidłowa wymowa nazwy tej wyspy to Kaj Kolker. Jest to malownicza wyspa w Belize, która przyciąga turystów swoimi pięknymi plażami i krystalicznie czystą wodą. Miejsce to jest znane z relaksującej atmosfery, a także doskonałych warunków do nurkowania i snorklingu w okolicznych rafach koralowych. Stary jestem za mało amerykański, żeby to wypowiedzieć poprawnie, ale utknęliśmy tu. Jest masakra po prostu. Nie ma prądów nigdzie, promy nie pływają. Nie jest dobrze. Mieliśmy właśnie być na promie i później się do busa do Gwatemali, a utknęliśmy w Belize. Zapraszam na odcinek. Huragany na Karaibach stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców i turystów. Sezon huraganowy trwa od czerwca do listopada, a potężne burze mogą powodować znaczne zniszczenia infrastruktury i utrudniać życie codzienne. Belize, ze swoimi pięknymi wyspami i rafami koralowymi, często staje w obliczu tych naturalnych katastrof. Lokalne władze podejmują działania mające na celu poprawę przygotowania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki tym wysiłkom mieszkańcy starają się minimalizować skutki huraganów na ich życie i środowisko. I co, Aluś? Ja jestem w szoku, bo my naprawdę nie mamy co zrobić. My naprawdę dosłownie nie mamy co zrobić. Bo już chcieliśmy uciekać z tej wyspy. Ja żałuję, że my w ogóle się ruszyliśmy z hotelu, bo odkąd wyszliśmy z hotelu, to się tak rozpadało, Jest że tylko nie da gorzej. się ruszyć. Dobra, pokażę wam. Od razu mówię, będzie biało. Specjalnie z Belize dla was Piotr Pająk na żywo. A co tu się dzieje? Huragan opanował wyspę Kaj Kolker, powodując znaczne zniszczenia i chaos na ulicach. Mieszkańcy są zmuszeni do ewakuacji, a lokalne władze intensyfikują wysiłki ratunkowe, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy pozostali na wyspie. Mimo potężnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu, społeczność stara się utrzymać spokój i współpracować. Szczerze, to pierwszy raz widzę taki huragan. Nigdy jeszcze nie byłem w takiej sytuacji i nie widziałem takiego czegoś. Normalnie co chwilę to są takie uderzenia wiatru, jakby po prostu jakaś trąba przechodziła. Nie ma nigdzie prądu. Tu już zamykają wszystko, bo nie ma sensu, żeby było otwarte. O, znowu wraca ta fala. Rajska wyspa. Karaiby. Karaiby z koszmaru. Okay, thank you. Once the power is back, then you just turn it down. Ale się porobiło. The power, do you know how it works with the power? How long Well- usually it takes? Well, right now Czekaj, I don't Luzia, know czekać. what's the cause of it because it's this section of the island, this whole section that is out of power. The other half has power. Pan nawet nie wie. Probably maybe a transformer Pan nawet nie wie, dlaczego prądu nie ma. that, Ale miejmy nadzieję, że wróci. Nothing, Yeah, that takes sometimes- Ale sytuacja jest ciekawa na wyspie. as soon as the storm is back and they're able to work. Kurde, że nam się nie udało wyjechać, ale chociaż dla naszego bezpieczeństwa. Thank you. Okay. Dla naszego bezpieczeństwa to dobrze nawet, że jesteśmy teraz tutaj, a nie w Łodzi. Na Łodzi. Pokoik spoko. O, popatrz, jakie łabundzie. A pokazywałeś w poprzednim pokoju? Kurde, no nie właśnie. Nie, to czekaj, ja pokażę, ja mam tutaj. O, Pokażę wam. to my z Alą tutaj na tej wyspie, jakbyśmy sobie wyobrażali. A jak jest naprawdę? Czekaj, muszę A, pokazać. masz to? Tak. O, popatrzcie. Jakby jak jakieś potwory z Gwiezdnych Wojen Tu siedzą. coś poszło nie tak. Chyba, że one miałyby te głowy w drugą stronę, by się odwrócały jak łabundzie, no ale... No nie wiem, w każdym razie Coś, jakieś potwory. coś poszło nie tak na pewno. Zobaczmy jak sytuacja na zewnątrz.
O, niewiele się poprawiło. Patrzcie na to. Chociaż troszkę, może minimalnie mniej wieje. Ciekawie nie jest. Najgorsze jest, że wiecie co. Jest taka sytuacja, ani nie możecie nigdzie pójść, ze względu na to, że nie ma nigdzie prądu. Nigdzie nawet was nie obsłużą, żeby sobie posiedzieć, popatrzeć coś na internecie albo coś. Dodatkowo wszystko jest zamknięte już. W pokoju nie mamy prądu. Trzeba książkę czytać i przeczekać. Teraz krótki przerywnik ze względu na to, że sponsorem tego odcinka jest VPN Surfshark. Czym jest właśnie VPN? VPN to jest Virtual Private Network, czyli wasza prywatna sieć wirtualna, która jest zabezpieczona. Jeśli używacie VPN-a w danym kraju, chcecie zaszyfrować wasze IP, chcecie przekierować do innego kraju, po prostu używacie sobie VPN-a. Surfshark jest idealny ze względu na to, że współpracujemy już naprawdę bardzo długo, myślę, że około 2-3 lat. Cały czas go używam i sprawdzam się idealnie, ponieważ na przykład w takich krajach jak Chiny zablokowane są wszystkie social media. Gdyby właśnie nie Surfshark, miałbym bardzo duże problemy w pracy, a praca dla mnie w social mediach jest bardzo, bardzo ważna, ponieważ na tym właśnie zarabiam i dzięki temu mogę podróżować. Najważniejszą rzeczą jest to, że jeśli chodzicie gdzieś i logujecie się do Wi-Fi w różnych miejscach publicznych, wtedy jeśli nie używacie VPN-a, wasze dane, wasze hasła, wszystko jest zagrożone, że ktoś wam się może włamać. Jeśli użyjecie VPN-a Surfshark, totalnie wszystko jest szyfrowane, wasze IP jest zmieniane, jest przekazywane na inny kraj i to niesamowicie się sprawdza. Pokażę wam łatwo, jak to działa. Oczywiście mam Surfsharka i na laptopie, i na telefonie, jednym i drugim. Wchodzicie sobie w aplikację Surfshark, szybkie łączenie z Polską i tak naprawdę znajdujemy się teraz w Belize, a mój telefon jest w Polsce, mój laptop jest w Polsce i kolejny... Gdzie on jest? I kolejny telefon jest w Polsce. Także naprawdę bardzo jestem z tego zadowolony, że mogę sobie na przykład na Netflixie oglądać filmy, które są tylko typowo rzucane na Netflixa w Polsce. Za granicą już nie ma tych samych filmów, a my je możemy bez problemu oglądać. Tak samo korzystając z różnych stron na telefonie. Jeśli jakieś są zablokowane za granicą, coś jest kodowane, zmieniam lokalizację i już wszędzie mogę normalnie otwierać, bez problemu korzystać. To jest bardzo, bardzo duży plus i bardzo pomaga w życiu. Dodatkowo, jeśli skorzystacie z mojego kodu, czyli PAJAK, wchodzicie sobie w link www.surfshark.com /PAJAK, dostaniecie 4 miesiące Surfsharka za darmo. I dodatkowo jeszcze dostajecie gwarancję, że jeśli po korzystaniu przez 30 dni Surfshark nie spełni waszych oczekiwań, dostaniecie zwrot pieniędzy. Także polecam serdecznie, link znajdziecie na dole w opisie. Lecimy dalej. Tak w ogóle ostatnio skończyłem czytać książkę Nic mnie nie złamie, Gogginsa. Jeśli ktoś z was ma jakąś fajną propozycję, jakąś fajną książkę do poczytania, może być jakaś rozwojowa, jakaś motywacyjna lub po prostu jakaś podróżnicza, przygodowa, dajcie znać w komentarzu, poszukam nowych inspiracji, jakieś fajne książki. A co do tych przygodowych, tych podróżniczych, to i teraz nie żartuję. Jeśli ktoś chce poczytać fajną książkę, to naprawdę polecam 80 dni dookoła świata. To mi się po prostu tak super czytało. Mega, serio mega. Albo w Pustyni w Puszczy. Też świetna książka. A jeśli ktoś ma jakieś problemy na przykład z tym, że nie jest jakiś zmotywowany, żeby coś zmienić, coś zrobić fajnego w życiu i tak dalej, nie chce mu się wstawać rano, polecam książkę Fenomen Poranka. Naprawdę bardzo dobrze wam nakierowuje głowę w dobrym kierunku, żeby zacząć coś robić. Zobaczyć, ile macie więcej możliwości, jak będziecie wstawać wcześniej, ile to jest w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, więcej godzin na rozwój, na zrobienie czegoś ekstra. Mówicie, narzekać może każdy, że jest źle, ale mało jest takich, którzy chcą coś z tym zrobić i chcą to zmienić. A ta książka wam może w tym pomóc. No, troszkę się wiatr uspokoił. Pada cały czas, ale może to, co tu się działo rano, to był po prostu szok. Nie wiadomo, czy to nie wróci, no miejmy nadzieję, że nie. I że jutro damy radę opuścić wyspę, bo na pojutrze mamy kupiony bilet lotniczy
żeby dolecieć do Antigua Guatemala, czyli stolicy Gwatemali. W ogóle dostałem pytanie, jeden z widzów się pytał: Piotrek, po co w ogóle w sezonie monsunowym jedziecie w tamte rejony? Jak wiedzieliście, że będzie źle? No, ja nie mam do wyboru, tak wiecie, że wybieram sobie, kiedy pojadę tu. Jak po prostu mam teraz czas, żeby lecieć w te rejony, byliśmy akurat na Alasce, no to zostaję tu i zwiedzamy tutaj, no. Poza tym mam później jeszcze dużo planów w tych częściach świata. Zostało mi tu jeszcze parę krajów do zobaczenia. Z jednej strony planowałem zobaczyć je wszystkie do końca roku, ale z drugiej strony stwierdziłem, że w grudniu wolę zrobić super wyprawę, super przygodę. Będą to prawdopodobnie tylko 3 kraje, ale mocno wyjątkowe. Bardzo wyjątkowe. Także wtedy jeszcze coś mi tutaj zostanie do odwiedzenia, ale to dla mnie będzie nawet dobrze, bo będzie trzeba wrócić w tę część świata i będziemy mogli przyjechać na przykład calą w sezonie na tą wyspę, kiedy będzie fajne słońce. Bo no, teraz nie doświadczyliśmy jej w 100%. A można nawet powiedzieć, że tak w 50 albo mniej. Trochę się uspokaja, ale powiem wam, że dalej nie jest dobrze. Sorry za ten wiatr, ale tu nic nie poradzę. Ale to wygląda masakra. Dobrze, trochę się uspokoi, ale prądu nie ma cały czas. Cały czas wieje okropnie, pada trochę mniej. Oś. Wiecie, po czym można to poznać trochę lepiej? Kolor wody się zmienił z tyłu. Już trochę się niebieski tam robi. Wcześniej to był po prostu tak okropny, czarno tam było i tak dalej. No, było bardzo nieciekawe. Bardzo nieciekawe. Potem bez butów, bo się nie opłaca tu w butach łazić. Wszystko tak chlapie i tak dalej, że ciuchy są całe brudne później z tego, jak to odchlapuje z klapek. A buty wiadomo, bez sensu, bo zaraz by były całe przemoczone. Gościu nam powiedział jedną ulicę, na której prawdopodobnie jest prąd. Będziemy sprawdzić. Skończyła nam się gotówka, mieliśmy dzisiaj stąd wyjeżdżać. Wiecie, nie zabezpieczyliśmy się w gotówkę. Musimy znaleźć miejsce, gdzie możemy kartą zapłacić, żeby coś zjeść w ogóle. Nie mamy innego wyjścia. Także idziemy szukać miejsca, gdzie będzie prąd. Ale fart. Przechodziliśmy koło banku i znaleźliśmy akurat miejsce, gdzie mają swój generator prądu i bankomaty działały. Pieniążki wypłacone. Także idziemy jeść. Ale jak to łatwo ludziom udowodnić, jak jesteśmy zależni od tego, czy jest prąd, czy nie ma. Po prostu patrzcie, jak tu zalewa. Wszędzie woda już się pojawia. Tutaj też zalane już całe. Powódź na wyspie. Lekka, bo lekka, ale powiem wam, że to jak zobaczyłem, jak byłem wcześniej na plaży, nagle jak tak biało i tak dalej. O, patrzcie, jak tu zalane też. Nie dziwię się, że mają domy na palach w niektórych miejscach. Patrz, tutaj też wszystko zalane. Wow, ile wody. No ale ludzie wiedzą, co robią. Oni wiedzą, że tak jest. Dlatego sobie postawili na palach od razu i się nie mają czym przejmować. Wiemy gdzie iść? Nie. No i miałem wam dokończyć to. Że jak tam byłem i ta fala się nagle taka wdarła, to musiałem odbiegać. Myślę, ja pierwszy, jak tu jest taki konkretny huragan, to tu muszą być przerąbane na takiej wysepce małej. Są totalnie zaraz odcięci od prądu, od wszystkiego. Woda się wdziera. Nie ma prądu. No tu jeszcze nie, chyba jeszcze dalej musimy iść. Gdzieś tam na dalszej uliczce jest dopiero prąd. A i to tylko na 2 ulicach chyba. Tutaj na tej ulicy chyba jest prąd, bo patrzcie, ile ludzi się tu zbiera. Chyba, że tu się coś dzieje po prostu teraz. Ciekawe, co tu się dzieje. No tak, jedyna chyba restauracja. Muzyka gra. Nie, co ja gadam, to jest kościół. Nie, to jest pogrzeb. A ja mówię, to chyba restauracja jakaś. Właśnie tu jak huragan poprzewracał coś. Co to było? Jakieś konstrukcje stały. Ale wierzcie na słowo, to jest piękne miejsce ogólnie.
Jedno z najpiękniejszych, jakie widzieliśmy. Ogólnie jak sobie wygooglujecie nazwę tej wyspy, to tak miało to wyglądać, nie? A wygląda tak. Chyba to zamknięte też będzie. Kurczę, chodzimy i szukamy czegokolwiek otwartego. Ale tu też widać, że na tych ulicach nie ma prądu. Chyba nie ma sensu w ogóle. Ła! Ale nadepnąłem na coś. Nie ma sensu w ogóle chyba gdzieś dalej łazić, bo to nie... Pamiętacie, jak w ostatnim odcinku afirmowaliśmy słońce? Prawie nam wyszło. Coś poszło chyba w drugą stronę. Mieliśmy wstać ze słońca, a staliśmy z huraganem. I to jest takie, że... Teraz tylko myślę, że gdzieś znaleźć jedzenie, bo... O, ale to jest kafe jakieś, nie wiem, może sprzedają kawę. Ale jak bez prądu? Jak bez prądu kawę sprzedają? Przecież ekspres nie działa. To będzie ale zalewa kiedy... No, można zrobić. Na gaz można. Tak nie chcę. Ale ludzie też tu coś jedzą. To co, idziemy No zobaczyć? zobaczmy, no. Przeszliśmy pół wyspy, nigdzie prądu nie ma. Ale patrzymy w jednym barze i siedzi bardzo dużo ludzi. Mówimy, co jest grane, nie? I gościu mówi, chodźcie, tutaj robią na gazie obiady, jest picie. No i przyszliśmy, zamówiliśmy sobie obiadek, coś do picia. Będzie trzeba tu chwilę posiedzieć, no. Aż dziwne, że tylko oni mówią, że to jest jedyna restauracja, Gdzie na która gazie na gazie. robią, Aż dziwne, że już tego nie ogarnęli, nie? Żeby więcej... A może kłamał? Nie wiem. Ale A ważne, to- że zjemy smash, bo sobie zamówiliśmy kurczaczkę z rzędu, tego rosołek, coś do picia. Idealnie. Dwie dobre informacje. Pierwsza, przestało padać, druga nie wieje, ale nic poza tym. Koniec dobrych informacji na dzisiaj. No, nie no, tak naprawdę mamy tylko nadzieję, że już to nie wróci po prostu, że już to przeszło dalej i że rano będziemy mogli stąd wypłynąć. Ale jedyną złą informacją jest jeszcze to, że wszyscy ci ludzie, którzy dzisiaj nie wypłynęli, będą chcieli płynąć jutro. Że trzeba kupić My bilet. musimy iść kupić te bilety. Tylko najgorsze, że te bilety nie są ustawione na godzinę. Będzie trzeba iść godzinę wcześniej już stać w kolejce po prostu, żeby Ej, się to ja nie dopakować. wiedziałam. Bo tak naprawdę jeszcze z tamtej wyspy będzie płynął cały statek, a tu będą tylko dopakowywać. To musimy Ciekawe, wcześniej- czy tam nie będzie już To całego. nie możemy płynąć ostatnim. Takim ostatnim. W sensie tym naszym ostatnim możliwym. O. No to trzeba ich sprawdzić, bo może trzeba o 9 rano już stąd płynąć. Są tylko 2 Tak? rano, no. My musimy być tam na 11:30, o 12 jest check-in. Nie, check-in na tym, na dworcu i o 12:30 odjeżdżamy. No, także trzeba to załatwić na pewno dzisiaj dobrze, także zjemy, idziemy do portu zapytać co i jak, żeby się stąd wydostać. Jak wiecie, mamy z bratem, z moją interes rodzinny, Twins Real Estate, czyli nieruchomości na Phuket. Sprzedajemy i też budujemy domy. Twoją bratową. A to będzie. No nic właśnie, z moją po prostu. Z moją Monią. Nie, bo myślałam, że zapomniałeś, że chyba bratowa się mówi. Dobra. Ale już nie bądź zazdrosna o Monię, no przestań, no. Ania, Ala. Ania. Ania, jak się tam Piotrek. nazywasz? Piotrek. Grabisz sobie. Dobra. Który raz już do mnie powiedziałeś Ania? Chyba naprawdę trzeci albo czwarty. Kto do Ciebie ostatnio raz tak powiedział? Ty! A, wiem, bo ktoś w komentarzu tak pisze, mi się myli później. No. Kolejny raz. Dobra, wracając do tematu. Proszę zrobić śledztwo, o jaką Anię może chodzić. Pomóżcie. O żadne. Tak. Patrzymy na, Szpiedzy. na nieruchomości tutaj, ile kosztują. Popatrzcie, taki domek na Palach, malutki, jeden bedroom, jeden baw, $200,000. Tutaj są tutaj ziemię na przykład możecie kupić, ale to jakaś słaba. Tutaj jest, a to jest też tylko pokój praktycznie do sprzedania. Nie, to jest dom, a nie, Dom. 5 bedroom czy bathroom. Duży dom. $830,000. Tutaj ziemię do kupna. No powiem wam, że no nie ma tu tanio na tej wysepce. Ja myślę, że w porównaniu do Polski to i tak nie jest. No ale ja myślałem, że Belize będzie w miarę spoko, a tutaj jednak Ale widać, dla- że na wysepka jest droga. Dla ludzi z USA. No ale myślę, popatrz, że to taki są- dom za $500,000 praktycznie, drewniany dom na Palach, 3 bedroom czy bathroom,
Pamiętaj, że tu przyjeżdżają ludzie z ale USA. możecie 3 Porsche gratis. Nie, tak 3 Porsche dostajesz, to za pół miliona się opłaca. Dobra cena. Wstało padać, to idziemy sobie troszkę pochodzić po wyspie, żeby wyjść z pokoju, bo no, pogoda niesprzyjająca. Było dobrze przez chwilę i wraca to z powrotem, bo też widać normalnie jakie czarne chmury idą nad wyspę znowu. Nie wygląda to dobrze, co? Dobra, wracamy do siebie, nie ma co robić. Miejmy nadzieję, że rano będzie słońce. Jak jutro wypływamy, jedziemy do Gwatemali. Przed chwilą wyszliśmy sobie pochodzić z Alą. No i zgadnijcie co, 5 minut zaczęło padać. Ale mamy nie farta co do tej wyspy. Pojutrze mamy samolot. A jutro musi być w Gwatemali, no nie no. Niech się wypada. A my idziemy oglądać podróże bojownika. Siemanko, witamy was. Nasz trzeci dzień na tej wyspie. Akurat dzisiaj wyjeżdżamy. I akurat dzisiaj wychodzi słońce. Tak to jest. Ale to nic. Idziemy do Gwatemali. Szczerze to nawet nam nie jest smutno, że stąd idziemy dzisiaj, bo zanim i tak wyspa po huraganie by wróciła do takiego stanu, jaki powinien mieć, to i tak by parę dni jeszcze pewnie minęło. Ale na banku wrócimy. Ale na bank wrócimy, to jest pewne na 100%. Aj, Tu jest naprawdę... subcio. Ta wysepka skradła moje serce, nawet mimo, że nas... Subcio jest subcio. Za 2 dni w ogóle będziemy się wspinać na wulkan i ja mam nadzieję, że tam będziemy mieli pogodę w miarę. Wiadomo, na górze jest bardzo zimno, oni od razu nam powiedzieli, że musimy mieć, znaczy oni nam wypożyczą też kurtki jakieś, Mam coś. nadzieję, że ja w ogóle się tam wezmę. Damy radę, ale druga sprawa, że będziemy tam spać w namiotach, a tam ma być w najlepszych warunkach ma być 0 stopni, a będzie schodziło poniżej 0. Będzie na minusie. Także noc będzie, słuchaj, pewnie będziemy się w nocy budzić, nad ranem jeszcze przed wschodem słońca. 3:30? No, około 3:30 się budzimy i ruszamy dalej na górę, żeby zobaczyć piękny wulkan, jak wiecie, jak wybucha, jak dymi podczas wschodu słońca. Ale to będzie niesamowite. Spakowani. Trzeba się zbierać. To może. Najważniejsze pamiętajcie to, że jak będziecie się wybierać do Belize, nie traćcie czasu na Belize City. No bo naprawdę nie warto. Nie ma tam nic takiego, co warto by było zobaczyć. My straciliśmy tam 1 dzień niepotrzebnie. I to ładny dzień. I to ładny dzień, właśnie ładny dzień, który musiał poświęcić na wysepce. No ale się stało, byliśmy świadomi. Także nie popełniajcie naszych błędów. Chodzę teraz i oglądam te filmiki, patrzę gdzie słuchaj ten wiatr, mam takie nerwy, że po prostu nie mam tych mikrofonów, że szok. Ale w odcinkach z Meksyku mówiłem, jeśli ktoś z was nie widział, po prostu nam się tam zepsuły mikrofony, a dopiero możemy kupić je w Miami, czyli za tydzień. Nigdzie tutaj nie idzie tego kupić, no po prostu nigdzie. Brakuje nam jednej części małej do mikrofonu. Wczoraj łodzie nie pływały, to dzisiaj ludzi będzie sporo. Miejmy nadzieję, że przypłynie duża łódź. Ale w sumie jak wczoraj pływała, to dzisiaj tak powinno być. Dobrze to rozkminiliśmy, żeby przyjść wcześniej. Patrzcie ile jest ludzi. A on płynie tu już z San Pedro, także tam nie będzie za dużo miejsca. Także 1 punkt dla nas. No, nasza łódka ma być pół godziny spóźniona na 35 minut. Także dobrze, że wybraliśmy tą, a nie tą późniejszą, bo wtedy by było prawdopodobnie ciężko zdążyć na autobus. Jak się ci wszyscy ludzie, co tam byli w kolejce, zmieszczą na tą łódkę, to będzie co? Wróciliśmy do Belize City. I popatrzcie co jest. Jaka piękna pogoda. Ale co powiesz na tą piękną pogodę? A, no trudno. Dobra, teraz jest ważne, żeby w Gwatemali było dobrze, bo jak będziemy wychodzić na wulkan i będzie padało, to nie będzie wesoło. Idziemy kupić teraz bilety na autobus. Wczoraj już zarezerwowaliśmy sobie w razie czego, bo wiedzieliśmy, że dużo osób będzie dzisiaj jechało.
$25 amerykańskich kosztuje. Bo to jak przyjedziecie, to nie ma problemu z tym, żeby coś ogarnąć, bo jest parę biur podróży, ale lepiej zanim popłyniecie na wysepki, bo i tak stąd będziecie płynąć, to lepiej wejść do jakiegoś, wziąć numer telefonu i się odezwać dzień wcześniej, albo z 2 dni wcześniej, że wtedy i wtedy chcecie jechać. Różnie bywa. Znowu się zaczęło. Ruszamy do busa. Przed chwilą ściana po prostu wody. Tropikalny deszcz. Jeszcze chwilę i będziemy na granicy. Jedziemy już w sumie 2,5 godziny. No i dobra. Dojeżdżamy do granicy. Widać przed nami. Zobaczymy, jak długo nam tutaj zejdzie i jak będzie wyglądała cała przeprawa. Od razu można sobie tutaj na miejscu kasę wymienić. Chodzą, już wymieniają. Ale niepotrzebne, możemy zapłacić sobie kartą za wizę. No, zobaczymy, jak to tu wygląda. Ale myślę, że powinno szybko pójść. Akurat będziemy jechać dalej też tym samym busem, który jest tutaj, nie zmieniają go. Tyle, że zmieniają na kierowcę. Na granicy jeszcze wyjazdowe trzeba zapłacić. Welcome to Guatemala! Przechodzimy granicę. Ala, kurę zgubiłaś! Wchodzimy do urzędu Guatemali, a tu kury, kogut. Dobra. Guatemala. Także bardzo mi miło Wam powiedzieć, że to mój 129 kraj ze 193 organizacji Narodów Zjednoczonych i 150 wszystkich, jakie są. Czyli te uznawane i nieuznawane. Jest nasz busik. Jedziemy na raz. Jak ktoś z Was jeszcze nie zna mojego Instagrama, to jechali, to zapraszam serdecznie. Cyk. Trzeba edytować. 129. Gotowe. Powiem Wam, że jest tu tak wszystko zalane, tu musiały być takie ulewy, że po prostu szok. Nie no, drogi to mają niezłe w tej Guatemali. Nie wiem, czy to widać. Powiedzcie mi, że to co widzicie, to jest jeszcze gorzej. Texte, dann werden halt die Deutsche im Deutschen oder irgendwie nach 2 Jahren. Who's going to Mukshapay? Jedziemy na wyspę Flores. Langquing is the drop off. Zajechaliśmy, rozpakowujemy naszego busa i idziemy do hostelu. Przed chwilą jechaliśmy naprawdę samochód, całe koła zanurzone, jest tak zalane. Idziemy do hostelu, dzisiaj śpimy w hostelu, normalnie w dormitorium. I już nam się tutaj podoba. Klimacik taki. W ogóle poczytałem, że to miasteczko jest na liście 25 najbardziej kolorowych miasteczek na świecie. Także będą foty Pobudka 5:30, idziemy na zwiedzanie. Nie, dobra, o 6:00. o 6, Bo o 9:30 musimy być na lotnisku. A najgorzej, że śpimy w dormie, więc nasi współlokatorzy nie będą szczęśliwi. Nie, tam dadzą sobie radę. Dadzą sobie radę. No i tutaj się zatrzymujemy na noc. Macarana Hostel. Hostel jest świetny. Bardzo dobra miał opinia. Hi guys. A hostel? Go up? O, sorry. Stay fresh. Będzie podpisy często. No, będzie się trzeba podpisać. Zostawić podróżownika. Hello, ale... No i jesteśmy już w pokoju. Mamy takie łóżko, Ala na górze, ja na dole. 6 łóżek w pokoju. Pamiętajcie, jak bierzecie hostel, zwracajcie uwagę na to, żeby były kotarki. Macie wtedy bardziej, więcej po prostu prywatności. No. Zgubiłem to słowo. Pamiętajcie o tym, żeby były szafki zamykane.
bo to też jest bardzo ważne i jak podróżujecie z plecakiem, żebyście mieli zawsze kurtkę. No, tu toaleta, prysznic. Super. Super. Tutaj można siedzieć, pooglądać coś. Tutaj też stoliki. Patrzcie, nawet jest basen. Ale pan mówił, że teraz ten basen to wiecie, no nie ma sezonu. O, tam widzę, że coś kolorowego na górze. Idziemy zaraz pochodzić po mieście. Mamy tu jeszcze dodatkowo kuchnię. Ładnie zapachniało z tej kuchni. Ktoś coś dobrego gotował. No, tu jest kuchnia, sorry. No i tu jeszcze dalsze pokoje. A my kończymy ten odcinek, także dziękuję bardzo, że oglądaliście. Byliście za nami. Będziemy musieli tutaj wrócić niestety ze względu na to, że... Stety. W sumie stety. Wyszło jak wyszło. Można powiedzieć, że Belize jest takie na 50% tylko, ponieważ były fajne rzeczy, no ale jednak tej pogody za bardzo nie było później, także wyszło jak wyszło. Jeśli chcecie wspierać ten kanał, dopingujecie mnie w mojej drodze do 1 000 000 subskrypcji. Pamiętajcie to, żeby zostawić subskrypcję. Jeśli nie widzieliście odcinków z Meksyku, to proszę wróćcie do nich, zobaczcie, bo są naprawdę dobrze przygotowane, wsadziliśmy w nie dużo pracy, a wyświetlenia są trochę mniejsze. Także dzięki wielkie i zapraszamy na kolejne odcinki z Gwatemali. Pozdrawiam serdecznie, na razie.